Wczoraj nas sprawdzali nam temperatury wszystkim. No i będą mieli podstawę do tego, żeby zamknąć, żeby nie wpuszczać turystów, bo że coś przywieźliśmy. Ale jak bardzo muszą być odklejeni, że oni myśleli, nie, że spojrzeli na ten plan, zobaczyli na to, co mają zorganizowane, powiedzieli, dobra, uwierzą, nie? Na zachodzie powiedzą, że to się uda. Mi się wydaje, że oni się zatrzymali te 6-7 lat temu i nie spodziewali się, że influencerów będzie tylu, że każdy z kamerą będzie wlatywał, nagrywał, że może już zobaczyli jakieś nagrania w internecie, bo już widziałem, że jakiś Brytyjczyk coś dodał kilka dni temu. Dodawał, tak, dodawał. No. Jak weszliśmy do szkoły, nie wiem, czy też to mieliście, ale u nas na tablicy było napisane, że dzieciaki miały napisane na tablicy We are happy i w nawiasie roleplay. No. To jaki paradoks, nie? No. Zmęczyło mnie to mega psychicznie. Bo to taki smutek wymieszany z taką bezsilnością. Zobaczcie, w ciągu godziny dostałem trzeci raz takie coś. Ciekawe, o co chodzi. Ktoś mnie chyba śledzi. Ile było tych zasad, nie? Jeżeli chodzi o zachowywanie się przed statuami. O ja. Nie ruszaj od lewej do prawej, nie ucinaj, zapnij się pod szyję i bez kapturu. Kwiaciarnia była najlepsza. To było zobrazowanie wszystkiego tego, o czym moi rodzice opowiadali zawsze, o tym, jak wyglądał PRL, o tym, jak wyglądał komunizm w Polsce, o tym, jak wyglądały racje żywnościowe, kartki. Siemanko, pozdrawiam serdecznie z Korei Północnej. Jest to nasz czwarty dzień tutaj. Właśnie się zbieramy i mamy ostatni dzień zwiedzania. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No, wczorajsza wiadomość o tym, że zamykają znowu Koreę, naprawdę wielu osobom przysporzyła wielu zmartwień wczoraj. Wiadomo, no ci ludzie teraz stracili pracę, nie byli tu dla turystów i znowu nie ma tego. Pakujemy się do busów. Dzisiaj piękna pogoda. Kurde, powiem wam, że naprawdę oby się udało, żeby nie sprawdzali tych telefonów, żeby wszystko można było wywieźć. Serio, jakbym stracił ten materiał, to bym się załamał chyba. Naprawdę. Wiecie, jak to wszystko wygląda? Wszystko jest zrobione na 4 ulicach. My tylko przejeżdżamy od miejsca do miejsca, które są obok siebie praktycznie. Bo teraz przyjechaliśmy do Art Galerii, galerii sztuki po prostu, pooglądać sobie rzeczy. I przejechaliśmy jakieś może 100 metrów. No ale z hotelów wszyscy wyszli, machali, żegnali nas. No już na razie turystów nie zobaczą więcej. Jak tutaj mówię, no ludzie po prostu stracą znowu pracę. Już nam powiedzieli, jaki niby jest powód tego, że znowu zamykają. Co jest oczywiście ściemą. To, że jedna dziewczyna się rozchorowała, nie od nas z grupy, tylko która była po prostu z nami, miejscowa. Ona i niby ma tą modną chorobę, która była modna przez ostatnie lata. Wczoraj nas sprawdzali nam temperatury wszystkim. No i będą mieli podstawę do tego, żeby zamknąć, żeby nie wpuszczać turystów, bo że coś przywieźliśmy. Co sądzisz o tym? Co nam pokazali? Wiesz, to można patrzeć właśnie, jak przed chwilą rozmawialiśmy, z różnych perspektyw, nie? Jako wyjazd, tak po prostu po ludzku, jako człowiek, można spojrzeć na to jako na kraj i można spojrzeć na to jako na wycieczkę, która tam była zorganizowana. No nawet kilka jest tych perspektyw, to... Z fajnymi tymi atrakcjami. Bo na przykład jeżeli chodzi o, wiesz, samą wycieczkę, to jak zorganizowali, to po prostu XD, nie? No. To jest, tylko ja bym chciał od razu chodzi o atrakcję? Atrakcję na tym? Całokształt, jakby, że poruszaliśmy się w takim bardzo małym obrębie, wycinku w ogóle, bardzo małym wycinku, takim, że już abstrakcyjnie małym wycinku, nie? To się pieszo dało chodzić. Atrakcje, jelonki, źródełka i to wszystko. No, źródełka to były mocne. Dzisiaj apteka też była mocna. Teraz zabrali nas na przykład do apteki. Zastanawiam się, po co brać nas do apteki? Takie zabijać czasu trochę chyba. Chyba, że ktoś sobie chce coś kupić. No, ale okazało się, że nawet tutaj mają w aptece polskie tabletki jakieś. Wiem, jaki jest ukryty przekaz do tego, żeby nas zabierać w takie miejsca. Doszliśmy do tego, żeby po prostu pokazać, że tutaj niczego nie brakuje.
Ze względu na to, że wiecie, wszędzie w mediach mówią, że tutaj są puste sklepy, w ogóle wiecie, nie ma leczenia i tak dalej, że tego wszystkiego brakuje. A oni chcą pokazać, że wszystko jest. No, tak mi się wydaje. To by miało największy sens. Bo po co nas brać do apteki? Zobaczcie, w ciągu godziny dostałem trzeci raz takie coś. Ciekawe o co chodzi. Ktoś mnie chyba śledzi. Zabierają nas od miejsca do miejsca jakiegoś gównianego, żeby tylko była zapchaj dziura. Mieliśmy teraz pojechać na targ, na którym nie można nagrywać, bo nam od razu to powiedzieli, że to jest miejsce, na którym nie wolno. Ale podobno bardzo fajne i ciekawe miejsce, żeby zobaczyć więcej takiego lokalnego życia. Ale z racji tego, że wymyślili, że pojawiła się znowu ta straszna choroba, to nie możemy tam pojechać. Ciekawe, że oni myślą, że to ktoś z nas tu przywiózł. Znaczy, dobra, ja wam powiem, co ja uważam. Że oni to sobie zaplanowali od razu, już jak zobaczyli, ilu przyjechało turystów, że wszyscy nagrywają filmy i tak dalej. Dziewczyny niby powiedzieli, że ma być chora. Zachorowała i nagle ma tą chorobę. I mają pretekst do zamknięcia kraju. Tutaj mamy souvenir shop numer 4 albo 3, nie wiem ile już było, ale już trochę ich było. O, ale tutaj niezłe są suweniry. Ciekawe, czy magnesy będą. Otworzyli to specjalnie na nasz przyjazd, bo jest zimno jest tak. Zimniej tu jest niż na zewnątrz. Zimno okropnie. Szkoda, że nigdzie nie można magnesów kupić. Ale ja bym chciał na przykład powiedzieć też, że to nie jest zupełnie wina zachodnich tour operatorów, bo na przykład z ich strony wszystko było git, byłem bardzo zadowolony, Tak, nie? no to Jak to tak. było zorganizowane, ale oni mieli na maksa związane ręce, nie? Żeby ludzie też mieli świadomość, że to nie jest tak, że to ci, którzy zorganizowali tripa, to tak wymyślili, tylko nie mieli w ogóle pola do popisu, nie? Oni narzucili, no ale to w ogóle, tak jak gadaliśmy wcześniej, oni chcieli po prostu stworzyć bańkę taką swoją, taki idealny świat, żeby pokazać ludziom z zagranicy, jaka ta Koranie jest świetna, że jedzenie dobre, tu wszystko w sklepach mają, wszystko za darmo, dzieci uśmiechnięte w szkołach, w fabrykach czyściutko, uśmiechnięte dziewczyny przy maszynach szyją sobie. Ale jak I bardzo nie muszą wyszło. być odklejeni, że oni myśleli, nie? Że spojrzeli na ten plan, zobaczyli na to, co mają zorganizowane, powiedzieli, kurwa, dobra. Uwierzą, nie? Na zachodzie powiedzą, że to się uda. Mi się wydaje, że oni się zatrzymali te 6-7 lat temu i nie spodziewali się, że influencerów będzie tylu, że każdy z kamerą będzie wlatywał, nagrywał, że może już zobaczyli jakieś nagrania w internecie, bo już widziałem, że jakiś Brytyjczyk coś dodał kilka dni temu. Dodawał, tak, dodawał, no. I na przykład, no dla mnie w ogóle najlepsze, takim największym paradoksem, jak weszliśmy do szkoły, nie wiem, czy też to mieliście, ale u nas na tablicy było napisane, że dzieciaki miały napisane na tablicy We are happy i w nawiasie roleplay. No jaki kurwa paradoks, nie? No, ale to w ogóle jak oni odgrywali te sceny i tak dalej. No nie, no dla mnie to było wszystko takie aż za bardzo. Oni za bardzo to chcieli pokazać, że tam jest super po prostu i że im się dobrze żyje, a tylko na przykład podjechaliśmy gdzieś dalej, gdzie były te ich budynki, te domy, gdzie oni mieszkają, co te wszystkie takie same były na takiego osiedla, to tam mówili, nie, tu nie nagrywajcie już, tylko te nowe. Nie możecie kamerować, bo to jest brzydkie, nie? Tak, tylko te nowe Jak nagrywać. ktoś mówi ci cały czas, jaki jest szczęśliwy i że codziennie wstaje o 6 rano i chodzi biegać, to znaczy, że właśnie nie wstaje codziennie rano o 6 i nie chodzi biegać. I jak ktoś ci ciągle mówi, że we are happy, to coś jest nie tak, nie? No tak, no to jest depresja, tak naprawdę, a nie we are happy. Ale tak już w ogóle tak szczerze, to taki... Zmęczyło mnie to mega psychicznie. Bo to taki smutek wymieszany z taką bezsilnością. No, wszystko się potwierdza, to co mówią w mediach i tak dalej, to większość tych rzeczy się po prostu potwierdza. I tak i nie. Ci ludzie Bo na mają przykład- przejebane, no. Pod tym kątem to tak, pod tym kątem się na pewno zgodzę, ale na przykład to też trochę jest tak, że na przykład mnie zaskoczyło też kilka rzeczy. No. Ich smartfony, nie wiem czy przyglądaliście się ich smartfonom, ja wziąłem tego smartfona, popatrzyłem sobie już na aplikację, mają gry mobilne, niektórzy oglądali Shreka, Harry'ego Pottera, w sensie
to jest coś, czego się w sumie nie spodziewałem. Ja myślałem, że to jeszcze bardziej jest, byliśmy też w Raso, to jest też taka strefa ekonomiczna, w której jest trochę lepiej, żyje się trochę lepiej, wiadomo. No. Ale byłem zaskoczony tym. Albo tymi smartwatchami, które praktycznie każdy ma. Albo że jest bardzo dużo rowerów elektrycznych. Elektryczne rowery to mnie zaskoczyła, Czy nasz kierowca miał taki że sobie wyciskał cyk i telefon, no, taki malutki coś, nie? No. I zagadał przy telefon. Nie, ale potem właśnie o telefonach nam też gościu opowiadał, to mówi, że oni mają tak, że mają te telefony, ale nie mogą ani sobie wysyłać zdjęć, bo wiadomo, nie mają Bluetootha, internetu. Jak chcą sobie zrobić zdjęcie u kogoś w telefonie, to muszą mu cyknąć po prostu tak zdjęcie swoim tym i że dopiero ale mają. mogą sobie, mam takiego swojego WhatsAppa, na którym między sobą wysyłają zdjęcia. A to na O to, no to on nie mówił o tym. No to mi pokazywała dziewczyna, ma stary, wzięła telefon i mówi, patrz, co sam do swojej koleżanki. Wysłała zdjęcie ze mną, a za co mi koleżanka odpisała. I wysłała jej taką naklejkę, taką jak u nas na Telegramie czy WhatsAppie, że śmiejąca się, płacząca ze śmiechu buźka. No. To ma stare informacje ten sam. Tak, no. Oni ogólnie niektóre te informacje tak... Wiecie, co ciekawego nam jeszcze powiedzieli? Że ludzie, jak są z Korei i oni chcą przyjechać tu do Razin, to muszą mieć taki paszport jakby, żeby mogli tutaj w ogóle wjechać. Że to jest no, zupełnie oddzielone jakby. Ci ludzie stąd mogą jechać wszędzie, ale jak chcecie już tu przyjechać, to już tak nie wygląda. Plakaty. Ja ogólnie bardzo fajną miałem przewodniczkę. Polubiłem ją naprawdę i tak mi było przykro, jak ją tam zostawialiśmy, bo kurde... Widziałem w niej po prostu takiego fajnego, dobrego człowieka, ale takiego, który przesiąknął bardzo mocno tą ideologią. I ona jak mówiła o tym socjalizmie i kapitalizmie, to mówiła z taką mega dużą dumą o tym, nie? No. Wydaje mi się, że to nie było już ze względu na strach, tylko to już była taka luźna, otwarta rozmowa i po prostu ona w to szczerze mega wierzyła, nie? Naprawdę szczerze wierzyła w to, że socjalizm jest dużo lepszym ustrojem niż kapitalizm. No. I nawet tak, wiesz, tak zagajała. No ale no powiedzcie szczerze, byliście w Korei Południowej? No my tak, no byliśmy. No i co, jak się żyje? Bo słyszałam, że ludzie tak dużo pracują, że w depresji wszyscy i że są nieszczęśliwi. No i tak wiesz, tak patrzymy po sobie, pojawia się takie pytanie, nie? Zobaczyła Seul. Jak ktoś żyje w jakiejś bańce, no co powinieneś robić, nie? Czy go właśnie powinieneś naruszać tą bańkę, żeby pęknęła? Nie, wydaje mi się, że nie, właśnie nie psuć mu tego. Bo cały świat, dla takiej dziewczyny by się cały świat zawalił nagle, nie? No, ale ogólnie to, że tam było wszystko zrobione, tak naprawdę jakby było lato, albo jeśli byśmy mogli swobodnie chodzić po ulicach, to nawet te autobusy by nie były potrzebne, bo to przecież takie odległości pokonywaliśmy z miejsca do miejsca. Cały czas po prostu te 4 ulice. Wszystko, co było możliwe w tych miejscach. No, na pewno to była jakaś taka strefa wyznaczona, w której określoni ludzie tylko mogli w ogóle nawet chodzić czy spacerować, bo wiedzieli, że w tym okresie... Że będą turyści. A co myślicie, po co to jest? Bo ja mam swoją teorię. Dlaczego, po co w ogóle otworzyli tą granicę? Czy chodzi o to, że liczą na to, że kiedyś docelowo z turystyki zarobią, czy chodzi o poprawianie swojego PR-u, bo jednak wizerunku, tak, wizerunku, na pewno. Oni w ogóle mieli budować takie miasto typowo dla turystów, gdzie nad morzem gdzieś, nie? Nie, to w górach to miało być. Nie, nad morzem. Takie normalnie miało być A to nie to? Korei jak ten. Nie, bo to miało być takie z wieżowcami i tak dalej. Tylko dla turystów niby, nie? Tak? No, ale coś im padł ten pomysł właśnie. A w ogóle ten wasz przewodnik, ta dziewczyna i był chłopak jeszcze taki, tak. No to on, jak wy machaliście z autobusu, to on się popłakał. No. On stał i normalnie płakał, bo patrzyłem akurat na niego, bo koło niego przechodziłem. Stary, to jest... Kurde, ja naprawdę z nimi zapałem fajny kontakt. Wziąłem go wczoraj na masaż, nie? W ogóle był taki wzruszony, piwo mu kupiłem, masaż, bo ja... Mówię do niego, chodź na masaż, on, no, I have no money, mówię, no, I invite you, on, oh, thank you, wiesz, wszystko... Bo się bał, że tego, a może on cię ma, zobacz. To mi się przykrutał, jak powiedziałeś, że on się popłakał, bo popłakał się naprawdę, takie świeczki w ale naprawdę, no, ja widziałem, przechodziłem koło niego, mówiłem właśnie, że muszę sobie to zapamiętać, że ci to powiedzieć, jak się zobaczymy. Przykre, szkoda. Bardzo przykre i tym bardziej, że wiesz, oni mieli teraz tylko 4 dni tych turystów, oni na pewno byli przekonani, że już będą normalnie, wiesz. Nie wiedzieli wczoraj, jak u nas wczoraj powiedzieli, że przeczytali na internecie, że już nie zamknęli zaś Koreę, to nie załamani. No ale powiedz, jak my się też fartem dowiedzieliśmy, że akurat pod tą granicę pojechaliśmy i złapaliśmy wszyscy sygnał. Tak to byśmy nie wiedzieli aż do dzisiaj. Ja też coś to wiedziałem. No. Ale właśnie dowiedziałem się, ale jeszcze nie wiedziała grupa. Powiedziała mi tylko tam przewodniczka i byli tak... U nas nagle w autobusie to się zrobiła cisza, oni siedzieli tak załamani, naprawdę byli totalnie... Ale nawet nasz ten co organizował, on mówi, kurde, już ponad 80 osób mi wpłaciło pieniądze na kolejne wyjazdy.
I mówi, wszystko znowu pada teraz, no. I nie wiadomo kiedy, do kiedy, no. Stary, no... Jeżeli zamysłem było, że poprawić swój wizerunek, jeżeli zobaczą, jak to wyszło i wyglądało, to nie zrobią tego w przeciągu najbliższych lat chyba. No, film z wesela u nas. Bardzo, nie? No, a nagrywali dla was film osobny? Tak, kupiłem. No, serio, ja też kupiłem, zgubiłem pendrive'a, czekałem, żeby mi ktoś wysłał na dysk. Ja właśnie z tym pendrive'em się zastanawiam, bo pod swój komputer nie chcę go podpinać. Wolałbym jakiś podwody jakiś. W razie, że tu sobie podepnij może. Tak, może tu, właśnie tutaj. No, żeby sprawdzić. No i to, zabrali nas teraz do parku. Nie możemy pojechać wcześniej na granicę, bo nie wiem, czy po prostu mamy być na ustawioną godzinę, nie ustawioną, tylko ustaloną przez nich godzinę, czy co, ale chyba tak, bo naprawdę już takie głupoty robimy tutaj, takie totalnie niepotrzebne. Najlepiej by było po prostu pojechać już na granicę i mieć to z głowy, no ale musimy jeszcze czekać, jeszcze obiad i później mamy być tam. O 6 mamy być niby z powrotem w hotelu już w Yanji. Także żeby wszystko dobrze poszło na tej granicy. U mnie jest ten plus, i to najważniejszy plus, że ja nie miałem profesjonalnej kamery i tak dalej. Oni widzą, że ja sobie nagrywam też, ale do telefonu to gada prawie każdy. Także to jest duży plus i mam nadzieję, że po prostu nie będą tego tak kontrolować. Ale by nas załatwili. Ojeju. Patrzcie, biedny Paweł zatruł się kimchi. To kimchi, które ty wczoraj robiłeś pewnie po tym. Mi się wydaje też. Na pewno, ty. Nie moje, tylko byś podmienili na inne. Aha, na inny ci podmienili. No właśnie, bo to twoje byśmy się nie otruli. No to... Ktoś cię chciał załatwić. Wiecie w ogóle wczoraj jaka była sytuacja? Aż wam opowiem, bo to jest ciekawe. Wydaje mi się, że przez to właśnie też zamykają znowu tą Koreę, bo za dużo informacji turyści przywożą i przekazują. Wiecie, oni 5 lat byli odłączeni, całkowicie nie mieli żadnych informacji z zewnątrz, a przynajmniej nie takie, które chcieli, żeby zostały przekazane. I wczoraj właśnie z naszym przewodnikiem siedział ten chłopak i coś opowiadał właśnie o tym. I opowiedział o tym, że armia stąd poleciała na Ukrainę, na wojnę walczyć. I oni byli tacy zaskoczeni, że po prostu szok, że jak to możliwe. Bo tak samo było, jak oni właśnie tam mówili w telewizji, że jak zatrzymali jakichś żołnierzy z tej armii z Korei Północnej, to oni byli przekonani, że oni walczą z Koreą Południową. I tutaj ludzie widać o tym też nie wiedzą. No i wiecie, takie informacje przekazywane i zaczyna się już lekkie, wiecie, za dużo wszystkiego i pada to wszystko. To jest naprawdę niesamowite, jak oni by tak posiedzieć z takim chłopem, poopowiadać mu wszystko, co się tam dzieje na świecie. Połowę by nie uwierzył. Ale ci ludzie tu mają przerąbane. Bardzo im współczuję, tak po ludzku po prostu im współczuję. Moja ulubiona część dzisiejszego dnia? Obiad. Hello, hello. Ładny hotel. No, zabierają do samych tych ładnych miejsc, żeby nam pokazywać, jak to tu nie jest dobrze. I za każdym razem, kiedy idziemy do jakiegoś hotelu, to coraz lepiej wygląda. Moskwa będzie, no tak, no tylko ci, z którymi trzymają. Czyli jest Rosja, Pjoniang, czyli tutaj Korea Północna i Beijing, czy Pekin, Chiny. Kolejna sala weselna. I obiadek. Nie no, w tej Korei wszystko mają. Naprawdę. Luksus, dostatek, wszystko tu jest. Przepych. Przepych, tak. Pełne stoły jedzenia. Alkohol zawsze. Paweł, trina? Piwka? Trina? Seteczkę? Ma przygotowane już, Paweł. I właśnie czułem, że z każdym kolejnym dniem coraz bardziej się otwierają. Ale u nas to samo. U nas Wiesz, było... no ostatni dzień to mi nawet pozwolił, poszedł ze mną do barbera jakiegoś, poszedł ze mną na masaż, mnie zaprowadził ten park. Takie rzeczy, które mówił, że nie powinien. Znaczy, pewnie powinien, a pewnie mógł, żeby nie było ten. Na pewno miał na to zezwolenie, ale po prostu, że zmienił trochę, nie? No, to było ciekawe, ale też ciekawe jest to, że właśnie tylko ten Razon, to nam też mówili, że tam jak ktoś chce spoza Razon przyjechać do Razon,
to musisz mieć paszport normalnie, No, wiesz. Paszport, Paszport, jesteś Koreańczykiem, a i tak musisz tam Ale mieć paszport, żeby tak tam nie jest jechać. tylko w Rason, tak jest ogólnie w różnych strefach No, Korei znaczy nam Północnej. ogólnie o Razon powiedzieli, tak, nie? To jest normalnie granica i jak chcesz spoza Razą wjechać do Razą, musisz mieć paszport. Jak oni z Razą mogą jechać wszędzie, ale jeśli jesteś spoza, to już do tam nie wjedziesz sobie tak łatwo. No wiesz, bo pewnie tam jest też zrobione to Razą dość fajnie, jakby ludzie zobaczyli jak to tam wygląda. A No. porównajmy sobie na przykład, kim chciały dzieciaki zostać, jakich pytaliście w przyszłości? What would you like to do in future? In the future, we will save the military soldiers. Military? Yes. All of you? No, I will be a teacher. Teacher? Yes, English teacher. Nice, that's cool. It's really safe and clean in Korea. That's my first time here, my second day. I've never been in DPRK before. How many countries have you been in the world? 62. 62. Yeah, 62 countries. Is this the first time you have visited our country? Yes, yes. This is the first time. My first time. And you're happy time. Yeah, and I love food. Food is really good. How are you feeling about our country? It's really clean, it's really safe, and I really like the food. But it's cold, you know. It's very cold right now. You know anything about Poland? Oh yeah. Poland. Poland. Oh yeah. Poland. Do you know something about Poland or not exactly? The capital of Poland is Warsaw. Warszawa, exactly. Yeah, that's right. How many languages can you speak? Polish, English, and I'm learning Spanish. What about you? We speak two languages, English and Russian. Russian. Yes. Oh, you good in Russian? Yes. Okay. Would you like to visit any countries? Like one day, maybe in future? What is the name of this song? Na 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 King Jong. Yes. No. What is it? Dear Father, Oh yeah, I know this one. We've been listening to this like before. It's very good song. Yeah. Na 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 na. Ja nie pytałem. A o co pytałeś na przykład dzieciaki? Jestem ciekaw, czy... Jedna powiedziała chyba, że do Ameryki chce wyjechać. nie? No, że chciałby O. gdzieś wyjechać, a my mówimy, że mieszkamy w Tajlandii, ona mówi, że ona by strasznie chciała jechać do Tajlandii kiedyś. I się tak zastanawiałem później, czy nawet wie, gdzie jest Tajlandia. Nie, no tak się uczą chyba, mi się wydaje, mapy, nie? No, ale skąd wiesz, co oni na mapach tam mają? No nie mają na Pewnie, pewno że Korei- Korea Północna jest Korei na pół Południowej nie mają na świata. pewno. Na Ktoś mi pewno powiedział, jest że na pewno. Korea Północna jest dużym krajem, bo ma 300 milionów mieszkańców. 300 milionów. No i A ja mają mówię, takie coś. Polska ma 40, Ale ona mówiła to mała. Tak, ona ale- powiedziała, że stolica ma 20 milionów. No, ona powiedziała też właśnie, że stolica ma 20 milionów chyba. Czy nie, że 10 milionów, czy Nie, 20? 20 mówiła, 20 milionów mówiła. Jednego wątku mi się nie udało doeksplorować, a mnie ciekawił. Chciałem z nim pogadać o tematy takie duchowe. No. Co na przykład, ciekawy jestem, bo większość tematów mniej lub bardziej w końcu sprowadza się do polityki i partii. Ciekawe mnie, chciałem mi zadać pytanie, a w co wierzyć, co jest po śmierci, nie? Albo skąd się wzięliśmy, albo takie rzeczy troszeczkę bardziej wiecie. Tylko ciekawe, czy by potrafił odpowiedzieć na takie pytania. Chociaż... Myślę, że jakoś to z partią się prędzej czy później by to doszło do partii. No. U nas wczoraj było też na zakończenie, poprosili przewodnika, żeby zaśpiewał, nie? I mówią, czy mógł zaśpiewać tą piosenkę o Kim Jong-un. Co? Co? Gdzie? Mogę wam coś po angielsku zaśpiewać? No. Jak się oburzył nagle. Oburzył, no ale oni się też tak boją. Oni nie mogą Agent nawet... jakby go sprzedał, że ten tak zaśpiewał coś, to by No. już pewnie było Co, że nie mogli śpiewać tego Kim Jong-un? No, nie. No, powiedział, że nie będzie tego śpiewał. No. Co bym na cały autobus to śpiewał razem z wszystkimi? Tak? Trochę widzę, że inne podejście mieli chyba nasi od Ten nasz waszych. był napięty taki. No, taki u nas był strach, no, on był po pierwsze napięty, a drugie A po drugie szpieg agent, cały no. czas siedział z nami i wszystko patrzył, co kto robi. U nas Cały tak czas. właśnie tak lekko nie było. A najlepsze jest to, że my się pytamy, czy to jest agent? Nie, to jest drugi No, przewodnik, tak, tylko tak. angielskiego się uczy. A mówię, no kurwa, na pewno. A dzisiaj na granicy to pierwsze co, to strażnicy do niego podchodzili, witali się, odchodzili na bok, rozmawiali. Ale to, że sprawdzali telefony i kamery, to mnie zaskoczyło, bo się pytałem paru osób wcześniej, co byli, to mówię, że nigdy nic nie sprawdzali. A u nas... Nawet ten nasz ten mówi, że nie sprawdzali No. nigdy. A dzisiaj trzepali, normalnie gościowi kazali odblokować, zdjęcia jak pokazywali, różne rzeczy. No, u nas To też musimy było. mieć syna, że coś jest nie tak. Nie? Też jak wziąłem nas w aparat, ogóle to było w przecież- albumie tam w połowie, nie? Czyli No. coś tam przeklikał sobie trochę. U nas w ogóle 2 dni temu to jednego gościa na ulicy powiedzieli mu, że ma pokazać zdjęcia, jakie ma, bo słyszał, że robił zdjęcia w szkole, gdzie nie wolno było. Bo ile było tych zasad, nie? Jeżeli chodzi o
zachowywanie się przed statuami. O ja. Nie, najlepiej. Nie ruszaj od lewej do prawej, nie Kwiaciarnia ucinaj, była- zapnij się pod szyję i bez kapturu. Kwiaciarnia była najlepsza. Chodźcie, musimy kupić kwiaty. Pełno kwiatów, wszystkie sztuczne. Właśnie to pewnie tak działało, że Kwiaty sprzedawali na i później posąg, oddawali. Kwiaty na posąg, kwiaty na występy, kwiaty na występy na kolację. No, jeszcze czekałem tylko, Wszędzie że... sztuczne kwiatki tylko. A czy było u was też tak, że wchodziliście do szwalni na przykład i to było takie co do minuty, że nie można być nawet minutę dłużej, ani pół minuty? Nie, w szwalni to było najlepsze. Oni mówią, przepraszam, akurat nie szyją, bo się uczą nowego modelu. My chyba za wcześnie przyjechaliśmy i jeszcze nie zdążyli szyć nawet. I tylko jedna baba udawała, że jej coś pokazuje, nie? No. Na całej szwalni, nie? Po całej długości. Obieszyli. No, O, to u nas za szybko przyjechaliśmy chyba i coś nie spasowało. A jak byliśmy w tym, w wódce, no czy w wódce jak byliśmy, to jeden gościu na całej hali był. Moi drodzy, oficjalnie przejeżdżamy most, czyli i granicę Korei Północnej i Chin. Powiem wam tak, na granicy, no długo, strasznie, 2,5 godziny nam zeszło. A jeszcze druga granica. A jeszcze druga granica, od razu jeszcze chińska, gdzie będą się czepiać, po co pojechaliśmy do Korei Północnej. Stresik był trochę, jak zaczęli przeszukiwać telefony, aparaty, kamery. Komuś coś tam pokazowali. Komuś pokazowali właśnie coś. Także stresik był, że się nie uda materiału tego wywieźć, ale wszystko się udało. Także mogliście oglądać tą serię. No zresztą to jest ostatni odcinek, także no, zobaczyliście ją. Wszystko się udało. No i opuszczamy granicę. Idziemy do autobusu. Mamy jeszcze trasę, 2 godzinki. Ale to była przygoda. Tym bardziej jak człowiek pomyśli, że byliśmy pierwszymi i ostatnimi, którzy wjadą na razie. Jestem naprawdę ucieszony. A wiecie co jest najlepsze? Że ja tak myślałem, tylko jedno miasto zobaczyć, czy taka szopka, może nie. I Ala mówi, jedź, bo pożałujesz, że nie pojedziesz. Jest! I tak sobie myślę, no tak, faktycznie, no. Lepiej cokolwiek zobaczyć niż nic. Także kochanie, kocham cię. Not the cold food again. Dobra, dojechaliśmy do Yanji. My już na lotnisku. Jeszcze z Pawłem. Kolejny przystanek Szanghaj. Ładnie, lecimy do Szanghaju. Na 2 dni. Dobra, Piotrek. O, co sądzisz o tej szopce, którą nam pokazali? Wiesz co, ja mam duży dysonans. Ja przede wszystkim nie jestem pewien, co my powinniśmy pokazywać, co nie powinniśmy pokazywać. Ja wiem, że tak samo jak ty, znaczy ja na pewno chciałbym wrócić do Pjongjangu, więc mój film na YouTubie będzie bardzo lekki. Ja zastanawiam się, czy nie zrobić tak, żeby nie wstawić wszystkiego, co nagrałem i nie dać praktycznie żadnego komentarza, tylko pokazać to, co nam zostało pokazane, czyli żeby ludzie mogli przeżyć po prostu ten experience i nie dostać jakby oderwane z kontekstu odrobinę, bez mojej subiektywnej opinii, bez moich odczuć i tak dalej, nie? To wrzuć film z tego. Weselniaka, O, którego nam film nagrali. od kamerzystki, film od kamerzystki. To jest Ja doskonałe. też fragmentów tego też będę używał na pewno, na bo to było takie 100%. mocne. Na 100%. Ja się zastanawiam, czy całego nie wdolić longiem, przepraszam za słowo, No, na sam koniec po prostu. no ja to tam będę jakieś fragmenty wybierał z tego, bo się zastanawiam, jak będzie z tą muzyką, którą oni podłożyli, czy tego nie złapie właśnie algorytm. Że Jak to już pewnie nawet w Europie nie jest osiągalne. tej muzyki pewnie nie ma. No tak, to, na To pewno było tego takie nie mistrzowskie, wyłapie. co oni robili. Na samym początku jeszcze od razu was zapraszam na kanał Piotrka Bratosiewicz, na dole zobaczycie link, także wbijajcie. Ja na przykład wczoraj myślałem Czekaj, dużo to o tym. zrobię reklamę. To dawaj. to już dawaj, no. Zapraszam na kanał do mnie. Od 6 tygodni co tydzień są odcinki. Mamy na najbliższe 30 tygodni zrobione. W drodze do każdego kraju świata też. Tak samo jak Piotrek. 149 na liczniku. Więc zapraszam serdecznie. Pracujemy nad tym. Jakie jeszcze kierunki w tym roku ciekawe, żebyś zdradził, co ludzie będą mogli zobaczyć? Teraz jestem w Chinach, ale lecę na Tajwan, lecę do Japonii na 3 dni, zrobić jedno zdjęcie. Hongkong, Makao, a później przenoszę się na drugą półkulę, lecę skończyć Karaiby, czyli to, co ty masz już właściwie za sobą. Południowo-wschodnie wyspy, te wszystkie malutkie. Później robię Wenezuelę, Gujanę i Surinam. I wtedy mam zamkniętą już Amerykę Południową.
Następnie lecę do Azji Centralnej, zamykam Turkmenistan i Afganistan, to są ostatnie 2 kraje w Azji z kolei. I zostają mi 2 na Pacyfiku i cała Afryka i tyle. Dobra, jeszcze powiedz coś o tej Korei, bo to jest najbardziej o to chodzi w tym odcinku. Z tego, co po prostu zaobserwowałeś, jak bardzo dziwne to było? Znaczy, to No, dostaliśmy to. mi szczerze, Dostaliśmy w sumie spodziewałeś się czegoś innego? Nie, ja dostałem doskonale to, na co liczyłem, to dostaliśmy. Dla Czyli mnie to było szopkę po prostu. Dla mnie to było niesamowite przeżycie pod kątem tego, że jako dziecko, które urodziło się w 1991 roku po upadku komunizmu, to było zobrazowanie wszystkiego tego, o czym moi rodzice opowiadali zawsze, o tym, jak wyglądał PRL, o tym, jak wyglądał komunizm w Polsce, o tym, jak wyglądały racje żywnościowe, kartki, Wszystko. jak wyglądało życie, jak na co dzień ludzie wszyscy wyglądali mniej więcej tak samo, bo tego też nie wiem, czy możecie to zobaczyć nawet na tym filmie, bo bardzo mało mieliśmy dostępu do normalnych osób. No. Ale wszyscy byli ubrani mniej więcej tak samo. No. Wszyscy mieli te ubrania, wszystkie były takie stare. Takie... Wszyscy prawie na czarno. Tak, bardzo ciemno Totalnie. wszyscy. I tych robotników też na co dzień w ogóle nie oglądaliśmy. No. A nie można było nagrywać nawet. Jak gdzieś byli robotnicy jacyś, to od razu mówili nie nagrywać ich. Tak, tak. Ja mam Nie bardzo wolno dużo było. nagrane, więc zapraszam. Już? Robimy zupełnie inne filmy z Piotrkiem, więc Tak. zapraszam do siebie. Bardziej artystyczne. Dobra, dzięki, bo Piotrek musi uciekać na samolot, bo zaraz mu odleci. Dziękuję, do zobaczenia znowu gdzieś w świecie. Trzymaj się. Widzimy się Kolejny gdzieś. fajny wyjazd. Na razie, trzymaj się. W końcu możemy zjeść coś ciepłego, bo w Korei, gdzie nie szliśmy, wszystko dawali nam zimne praktycznie. Jak zamówiliśmy coś ekstra, no to przynieśli ciepłe, no bo było gotowe. A tak to wszystko było przygotowane już nie wiem ile godzin wcześniej, ale totalnie cały czas dostawaliśmy zimne jedzenie. W ogóle to jedzenie było tam tak dziwne, że mimo tego, że się najadaliśmy, to chwilą tego jakby nie było w ogóle. Nie wiem, po prostu w naszym jedzeniu pewnie jest tyle chemii, że to inaczej działa, ale no inaczej było. W ogóle w tym odcinku jeszcze na pewno będzie trzeba podsumować ten wyjazd. W ogóle będzie jeszcze jeden ekstra odcinek z tego, co kamerowały te panie, które nas cały czas śledziły, chodziły do nami. One zrobiły takiego dobrego weselniaczka. Dobra, krótkie podsumowanko tego wszystkiego, co zobaczyliście w ostatnich 4 odcinkach z Korei. To jest numer 5. Będzie jeszcze w sobotę taki ostatni. No po prostu wielu z Was miało różne pytania na ten temat, co tam się działo. Plus dodatkowo od razu mówię, warto zobaczyć odcinek w sobotę, bo tak jak Wam zapowiadałem na początku, oni wszędzie chodzili i nas nagrywali z różnych kamer, zdjęcia robili i tak dalej. No wiadomo, niby twierdzili, że to dla nas będzie i tak dalej. Wiadomo, wcale nie dla nich, tylko dla nas. To kto by przypuszczał? Jacy dobrzy ludzie. No, ale mniejsza z tym. No i oni taki film dla nas przygotowali, żeby nam dać do weselniaczek mocny. Lata 90. po prostu wiecie, jak wujek z kamerą chodził i was gdzieś nagrywał, albo urodziny nagrywał, albo wesele, takie piosenki jak na weselu, jakość 360 w ogóle. No, mega śmieszne, także naprawdę oglądnijcie w sobotę ten odcinek, bo będzie bardzo ciekawy. Następnie będzie w niedzielę coś ciekawego z Szanghaju, bardzo ciekawy temat o targu żon. No, nie wiedziałem, że takie rzeczy się dzieją w Chinach. A we wtorek dowiecie się, dlaczego zostałem aresztowany w Libii i deportowany. Ale to wszystko się dowiecie we wtorek i nie będę spoilerował. Chociaż media już zaczęły pisać o tym w internecie, ale i tak nikt nie wie dlaczego, także dowiecie się dopiero we wtorek. Co do samej Korei. Jedna wielka szopka. Po prostu przygotowali coś, co według nich było idealnym światem, żeby pokazać Zachodowi, jaka to ta Korea jest świetna, wcale im się to nie udało. Dlatego w trzeci dzień, jak tam byliśmy, zamknęli tą Koreę. Powiedzieli, że znowu zamykają, bo oni chyba nie wiedzieli, że na przestrzeni ostatnich 5 lat bardzo dużo się wydarzyło w internecie. Bardzo dużo ludzi zaczęło być youtuberami, influencerami. Zaczął ten internet po prostu ruszył tak do przodu, że tylko oni otworzyli tę Koreę, to tam się po prostu wszyscy rzucili, żeby to nagrać i pokazać. I tak naprawdę było. Także co zrobić? No, nie wyszło im. Cieszę się, że udało mi się tam być. Cieszę się, że byłem w 6 Polaków, którym się udało i nie wiadomo kiedy ktokolwiek następny tam wiedzie. Pozdrawiam wszystkich chłopaków. Oczywiście fajnie było z Wami tam spędzić ten czas.
Co do samej Korei, bardzo smutne miejsce, bardzo współczuję tym ludziom i no co, tyle zostaje po prostu. Nic nie można z tym zrobić więcej. Tak jak wam mówiłem, ja po prostu mogę pojechać do danego miejsca, zobaczyć co tam się dzieje, przekazać wam to, ale nic więcej nie mogę zrobić. Chociaż bardzo bym chciał. Chociaż w wielu miejscach na świecie bardzo bym chciał coś zrobić, ale niestety się nie da. Tak to wygląda. Co do kwestii tego, że miałem powiedzieć w jednym odcinku, co zobaczyliśmy tam, co aż mi przeszły ciarki. Niestety dostałem dzisiaj wiadomość od biura, z którym byliśmy, od właściciela i prosił, żebyśmy nie poruszali tego tematu, bo może się to po prostu źle skończyć. Nie dla nas, a dla ludzi tam. Także nie będę poruszał tego tematu, zostawię to dla siebie. Jak tam kiedyś się z kimś spotkam gdzieś przypadkiem prywatnie, to opowiem, ale niestety do internetu nie będę wrzucał tej informacji. Chociaż jak teraz pomyślałem o tym, to też mi ciarki aż przeszły. Naprawdę. Wiecie, no samo to, jedziecie gdzieś w fabryki, wszystko idealnie, czyściutko, zero syfu. Jedziecie do szkoły, dzieci uśmiechnięte, opowiadają, że są najszczęśliwszymi dziećmi na świecie. Każdy nauczony na pamięć regułki, którą ma się nauczyć. Na tablicy napisane "We are happy". Straszne, naprawdę straszne. Życzę tym ludziom, że kiedykolwiek, żeby po prostu coś się zmieniło w tym kraju, że no, żeby tak nie było, ale niestety nie sądzę, że do tego dojdzie w najbliższych wielu latach, ponieważ od wielu lat tam się tak dzieje. Już dziadek, ojciec i teraz on, no i wiele lat się jeszcze będzie tak działo. Niestety. Na więcej takich pytań, które chcecie się dowiedzieć, odpowiem wam, tak jak mówiłem, w następnym. Będzie weselniaczek, oglądajcie. Bardzo wam dziękuję w ogóle, że oglądaliście tę serię. Odcinki poszły bardzo dobrze. Tak jak się spodziewałem, że będziecie zainteresowani tą Koreą, tak też się stało. No i fajnie jest to, że mam dla was kolejne ciekawe propozycje na odcinki, że ta Korea to nie będzie koniec już fajnych odcinków tej podróży, tylko w każdym będzie coś takiego, że będzie warto zobaczyć. Jeśli naprawdę wspieracie moje podróże, chcecie mnie wspierać, a wiecie, że moim celem jest 1 milion subskrypcji w tym roku, zostawcie subskrypcję, dobijmy do tego 1 miliona w tym roku. Szykuję dla was naprawdę świetne podróże i ja wiem, że to się stanie, bo mocno to afirmuję i tak będzie. W ogóle wczoraj opublikowali, dzisiaj opublikowali na Sea Bloggers, to jest taka ogólnopolska strona influencerów i tak dalej. Top 20 podróżników w internecie. Rozwaliłem system numer 1, także dziękuję wam, bo to dzięki wam. Naprawdę to dzięki wam. Jest tam prawie 1,5 miliona osób, które mnie śledzą na różnych platformach i tak naprawdę jest was dużo więcej, bo doskonale o tym wiem. Także dziękuję. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, zostaw subskrypcję i zapraszam na następny odcinek w sobotę. Na razie.